Cześć, dzień dobry. Moi drodzy widzowie, trochę tutaj pojedziemy rolnikiem Łukaszem. Kanał naprawdę super i wiedza tego chłopaka szapoba. Szczególnie, że on jest samoukiem. Szapoba, naprawdę. Pokażę wam, bo chyba nikt nie pokazywał. Bynajmniej ja nie widziałem, chociaż szukałem. Ale większa o większość. Co trzeba zrobić, żeby założyć filtr wymienny do C4011? A mianowicie, jest troszeczkę zabawy, nie jest to taka szybka akcja, szczególnie że C4011 albo 4011, jak zwał, tak zwał, co niektórzy tam fantazja ponosi. Więc do 40 jest misa blaszana. Kto odkręcał, to przykręcał, kto to uszczelniał, to wie, że czasami 2-3 uszczelki niektórzy zakładali, czasami z silikonem smarowali, żeby to uszczelniło. Ta blacha niestety jest w miarę miękka i się wygina. Przy dokręcaniu po prostu uszczelka między śrubami robi się brzuch, śruba dosiąga, więc tak to jest, że 40 lubi się sączyć, smarkać i jest tam problem z uszczelnieniem tego, ale można to zrobić. Dla sącego nic trudnego. A mianowicie, czemu trzeba Michę zwalić? Bo 40 ma zaworek ze sprężynką w podstawie wymiennych filtrów olejowych. Nie wymiennych, lecz mytych. Je po prostu tam były 2 kielichy. Jeden niby był wstępny, drugi był dokładny, ale siatki były identyczne. Je się wyjmowało, myło się w ropie, składało się to z powrotem. Więc nie każdy się chce w to grzebać, nie każdy chce to myć. Po prostu te siatki już też są zmęczone życiem, więc przetarte. Który filtr jest lepszy? Nie wiem. A może i wiem, ale nie powiem w ten sposób. Ja nie chcę wam po prostu doradzać wyboru. To ma być każdego indywidualna sprawa, to każdy musi podjąć decyzję, każdy ma swój rozum, nikt nad nikim nie stoi ze strzelbą i nie będzie tutaj wam mówił, jak macie robić. A mianowicie, po zrzuceniu misy, w misie olejowej, tu będziecie mieli przykręcony smok, a nad smokiem jest przykręcona rurka. I teraz tak, tą śrubę, która trzyma rurkę przez należy wykręcić, a zamiast niej wkręcić taką oto redukcję. Ona będzie trzymała teraz rurkę i od razu dać tutaj 2 nowe podkładki 18. A w środek tutaj najlepiej też sobie znaleźć, tu taką podkładeczkę dopasować, 14, 12, żeby tutaj nam weszła i tu się schowała do środka. W tą redukcję wkręcamy zawór ciśnieniowy od pompy olejowej starego typu. O, jest już wkręcony. Pompy olejowe starego typu od C360. Teraz kwestia taka, że Hylmetowski troszeczkę ma mniejsze ciśnienie, z hydrotoru chyba troszeczkę większe. Nie wiem, jaka jest różnica. Nie patrzyłem na to, powiem szczerze. Jak przygotowując się do tego odcinka, nie zwróciłem na to uwagi. Zaraz zobaczymy, co jest opisane na kartce od Hylmetu. Wyjmiemy sobie karteczkę. Zobaczymy, czy będzie podane ciśnienie.
Już Wam to otwieram, już Wam pokazuję. 0,42 MPa. Czyli 4,2 atmosfery, otwiera się zawór. I to by było na tyle, co trzeba zrobić w środku. Czyli wykręcić tą śrubę, wkręcić mufę i w mufę wkręcić zawór. To jest ta jedyna robota, która Was czeka, czyli spuszczenie oleju, zdjęcie misy olejowej, wymiana śrubki, bo pompy nie ruszacie, pompa zostaje ta sama, śruba, mufa, jak zwał, tak zwał, i zawór. Przykręcamy misę olejową, wlewamy olej i to by było z tej kwestii, jeżeli chodzi o ingerencję wewnątrz. Z zewnątrz z kolei, po odkręceniu korpusu, filtrów zewnętrznych, musicie kupić przejściówkę. Taka przejściówka na filtry wymienne ze C40 na C360 ma w komplecie tą redukcję i śrubę imbusową 8 na 20. A mianowicie dlaczego? Zaraz Wam wszystko opowiem. Odkręcacie tamto. Dajemy uszczeleczkę. Zobaczcie. Tu mamy kanał olejowy. Tu mamy do śruby. I teraz więcej tutaj kanałów olejowych. Poczekajcie jeszcze chwilę. Tu jest jego kanał olejowy. Tak, bo to jest ciśnieniówka. W tym miejscu. Tu jest gwincik, tu jest gwincik, tu jest gwincik. Tu przykręcamy teraz tak. Na te dwie do bloku. On jest nawiercony, kanał olejowy z tej strony, zaślepiony. Od razu Wam powiem, że jakby ktoś chciał to zamówić na wysyłkę, ja Wam tego nie wyślę. A jeżeli Wam wyślę, ja nie biorę za to odpowiedzialności. A dlaczego? Nie biorę odpowiedzialności ze względu na to, że ten, kto to robi, ten odlew ma tak popsuty, delikatnie to ujmując, bo nie chciałbym tutaj przeklinać, ale zobaczcie. Tu już jest dziura. Niedolane. Akurat w tym miejscu to nie przeszkadza. Więcej tutaj ogólnie tu jeszcze coś jest, ale to jest chyba bardziej brud niż może jakiś brud od kleju, od czegoś, nie wiem. Tu jest to wkręcane na klej i nie raz, nie dwa już mi się zdarzyło, że te podstawy tu gdzieś na tym odlewie, przy tym kanale olejowym ciekły. Ja rozumiem, że ktoś to robi, to jak już tutaj to wkręca na klej, gwintuje, no powiem szczerze, czy tego się nie da tutaj zaspawać, tego kanału, aluminium pospawać, zrobić tak jak powinno być, wtedy może byłoby to lepsze, nie wiem. Ogólnie jak idzie seria, to idzie seria i cała seria jest na reklamację. Nie wiem, z czego to polega. Nawet mam jedną sztukę też takie podstawy na reklamację. Klient dopiero drugą czy trzecią sztukę chyba, jak wymienił, się uspokoiło. Więc przychodzi to w ten sposób. O, tak. Dobrze mówię? I zobaczcie. Tam kanał olejowy. Ładnie nam się zamyka. Tu mamy wszystkie otwory na przestrzelenie. I teraz tak. Z tej strony mamy trochę więcej otworów. Ale olejowy jest tylko jeden tu. Łączy się oczywiście z tamtym. Od góry też jest korek. Widzicie? Bo jeden kanał idzie tak, drugi tak. One się tam łączą, krzyżują w środku. I tu przychodzi ta śruba 8 na 20. Dokręcacie tą śrubę do bloku. Tutaj mamy kolejne dwie dziesiątki, jeżeli dobrze pamiętam.
Tu jest 8. 8. A może i tu 8. Teraz nie pamiętam. Chociaż pół życia spędziłem. Ojej, pół życia, tak. Na 40 spędziłem pół życia. Teść ma 40, ale ma chyba w oryginale. I powiem szczerze, nie zagłębiałem się nad tym tematem nigdy. Za dzieciaka, może z 15 lat jak miałem, to już będzie ćwierć wieku temu. Ojciec to zmieniał. Ale nie pamiętam, jakie tam są śruby. A zresztą to nieważne. Następną rzeczą, jeżeli to już tutaj przykręcicie, przykręcamy. Oczywiście znowu przychodzi uszczeleczka. O, w ten deseń. Przychodzi uszczeleczka i przychodzi korpus od 60, który należy znowu przykręcić. Tak to wygląda. Następnie w ten korpus wkręcacie łącznik filtra, z tym, że to jest gwint, zaraz wam powiem jaki. Momento. Dobrze, że sofiarki nie wynosiłem. To mierzymy. 24 M24 razy 1,5. Wkręcamy w korpusik do oporu. Tu już nie przychodzi żadna uszczelka. Nie trzeba dawać. Można, ale nie trzeba. O. Ja tego wkręcał może do końca nie będę, bo to nie o to chodzi. I tutaj nakręcamy filtr oleju od C360 gwint 1.12 UNF 2B. Taki jest symbol tego gwintu. I teraz tak, należy tą rureczkę dokupić, która idzie do góry do kanału olejowego, przykręconego do bloku i przychodzi w ten sposób tu dołem do filtra. I teraz co powiem wam, ta śruba, którą wyjmiecie z pompy olejowej M18, tu będzie pasowała, więc jest jakaś oszczędność. 2 zł można zaoszczędzić, no może 3 przy tej inflacji, więc tu przykręcamy. I teraz ja pamiętam, że u siebie tą rurkę 25 lat temu, jak nie lepiej, ojciec przeciął, trochę ją poprzeginał, skrócił i pospawał. Więc wiem, że tą rurkę należy albo na gorąco przeginać. Tu ją można przeginać w tym miejscach, na tych kolankach. Wyginać, ale najlepiej to na gorąco zrobić, wtedy będzie łatwiej, prościej. Wiem, że trzeba ją przegiąć. Nie pamiętam ile, czy 3 mm, czy 4. Wiem, że jest i ten rozstaw ogólnie nie pasuje. A rurki takiej, jeżeli ktoś już robi ten odlew, to tą rurkę też mógłby robić. Albo nawet powiem wam szczerze, że ktoś, kto robi, mógłby sprzedawać gotowy zestaw. Gotowca, typowego gotowca, czyli wszystkie elementy, żeby człowieka nic nie interesowało. No ale niestety, Iksiński robi to, Kowalski robi to, ktoś tam jeszcze robi tamto, a XY robi to. I to niestety to później taka zbieranina jest. Fajnie by to było, ktoś by to już miał, powiedzmy, załapane na śrubki, byłoby w komplecie. Nawet by mogło to być 10 zł droższe, ale żeby już, powiedzmy, nie kombinować, z tą rurką się nie bawić, nie wyginać tego, po co, na co. Tak to wygląda. Myślę, że wam to pomoże, bo niestety, albo istety, fajnie, że są, bo są te 40, jest tego jeszcze bardzo dużo i one mają po 50 lat, co niektóre już mają ponad 50, bo to jest 60 któryś rocznik nawet. Ja mam mój ojciec ma 71, teść ma 70 rok, są 67, 6 chyba, nie pamiętam teraz dokładnie jak tam była historia tego ciągnika, ale są to ciągniki już, które mają swoje ponad 50 lat, czyli mamy pół wieku za sobą i podejrzewam, że te ciągniki kolejne pół wieku będą chodzić, jeżeli Ukraina nas nie zniszczy.
ale nie do polityki ciągnijmy, nie ciągnijmy do polityki. Trzeba dbać o nasze. Jest coraz mniej tych gospodarzy. Niestety młodzież nie widzi sensu bytu w tym rolnictwie. Zostawać na wsi, ucieka do miast. Ale cieszę się, że są jeszcze ci, którzy tych ciągników są pasjonatami, lubią przy nich grzebać, bo to też trzeba, powiedzmy, czasami poświęcić trochę czasu, żeby coś znaleźć, bo nie każdy sklep już, powiedzmy, chce te stare klamoty trzymać części, bo oni tacy do przodu, tacy zachodnie trzeba trzymać, bo tam. Nie, te ciągniki nasze, ja osobiście uważam, że kolejne 50 lat jeszcze będą służyły, bo rolnictwo jest takie, jakie jest. Jest to ciężki kawałek chleba, więc takie jest moje zdanie. Jeżeli komuś pomogłem z tą podstawą, cieszę się. I tak jak mówię, nie zamawiajcie tego u mnie, bo ja wam tego wysyłać nie będę. Chyba że na własną odpowiedzialność, jeżeli gdzieś tam będzie ciekło i macie możliwość pospawania aluminium, to ewentualnie coś tam wtedy możemy tworzyć, ale wysyłam to tylko i wyłącznie na czyjąś odpowiedzialność. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.